Kod na grę otrzymałem od Cenega Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Moja opinia opiera się na dziesiątkach godzin spędzonych na gameplayu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Final Fantasy XVI w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Wreszcie po latach oczekiwania pojawiła się 16. odsłona jednej z najbardziej znanych japońskich serii RPG. Ale tym razem gra doczekała się głębokich zmian, które przez ortodoksyjnych fanów nie do końca muszą być dobrze przyjęte. Pytanie, czy zmiany były potrzebne oraz czy wyszły one na dobre? Odpowiedzi na te pytania poznacie w tym materiale. Final Fantasy XVI, gra, na którą bardzo czekałem. Od kilkudziesięciu lat Square, a potem Square Enix dostarcza nam bardzo wysokiej jakości produkcje, które zostają zapamiętane na długo. Tym razem nie jest inaczej. 16. część przedstawia nam świat Valistea, podzielony na królestwa, które od lat toczą ze sobą wojnę. Magia w świecie jest dostępna dzięki specjalnym kryształom, ale używanie ich ma swoją cenę. Ludzie zaczynają się powoli zamieniać w kamień. Są też osoby zwane dominantami. To one potrafią zamieniać się w potężne eikony, wcześniej zwane samonami. Głównym bohaterem jest Clive, który posiada władzę nad Ifrytem. Wskutek pewnych wydarzeń Clyde staje się banitą walczącym o uwolnienie ludzi od mocy kryształów, co położy kres wyzyskowi i niewolnictwu. Gdzieś w tle mamy potężną, zapomnianą cywilizację, której pozostałości można wszędzie odnaleźć, a która odegra istotną rolę w całej historii. Tak pokrótce, historia jest o wiele bardziej skomplikowana i mam wrażenie, że była mocno inspirowana grą o Tron. Podobny ala średniowieczny setting, polityczne gierki na najwyższych szczeblach, jak i przyziemne dramaty ludzkie. Wszystko to wymieszane w odpowiednich proporcjach. Od wielu lat historie z Final Fantasy to bardzo dobrze przemyślane fabuły i tym razem nie jest inaczej. W tym wypadku mamy do czynienia z bardziej dorosłą opowieścią. Po wygłupach boys bandu z Final Fantasy XV ta odsłona uderza w o wiele poważniejsze tony. Również po raz pierwszy w historii gra dostała oznaczenie 18+. Ma to powód, bo tytuł jak na Final Fantasy jest dość brutalny, gdzie krew leje się często. Poza tym postacie wreszcie używają niewybrednego języka i nieraz i nie dwa polecą flugi, ale dzięki temu postacie stają się bardziej ludzkie. Tak naprawdę to dopiero początek zmian, jakie 16 wprowadziła, bo jest ich naprawdę dużo i można powiedzieć, że jest to nowy rozdział serii, którego preludium było już w Final Fantasy XV. Gra posiada dwa poziomy trudności. Ten trudniejszy nie jest i tak zbyt wymagający, przynajmniej na początku. Krzywa poziomu trudności jest bardzo łagodna i powoli wprowadza nam kolejne elementy. Final Fantasy XVI to gra, która bardzo powoli odkrywa nowe karty, wprowadzając nowe rzeczy stopniowo, przez co mamy wrażenie, że cały czas czegoś nowego się uczymy i coś nowego dostajemy. To fajny motyw, bo gra bardziej nas wkręca w historię i zaciekawia, co będzie dalej. Jednakże pod koniec gry poziom trudności leci pod sufit, dlatego raszowanie fabuły bez odpowiedniego zbudowania postaci może się zakończyć dość szybko powrotem do wykonywania zadań pobocznych i grindowania, aby wyrównać szanse. Ale o tym jeszcze powiem. Na początku gry może się wydawać, że odwiedzane mapy są tak przeraźliwie małe. Sam się na to nabrałem, ale spokojnie, mapy zaczną się rozszerzać, będą otwierane nowe przejścia, tak że koniec końców dostaniemy 5 dość sporych map, odpowiadających jednemu królestwu w różnych częściach kontynentu, a co za tym idzie o różnej faunie i florze. Nie są to może gigantyczne mapy jak ta z 15, ale spokojnie starczy, aby podróżować na Chocobosie i grindować poziomy na pustkowiach czy w gęstym lesie i odwiedzać wciąż nowe miejscówki. Twórcy zadbali o to, abyśmy mieli z kim walczyć oraz dorzucili trochę zadań pobocznych, o których powiem w późniejszej części recenzji. Final Fantasy stoi walką. Część 15 wprowadziła kontrowersyjny dla wielu fanów zręcznościowy model walki. Tym razem grze jest jeszcze bliżej do slashera niż do pojedynków znanych z gier RPG. Choć 15 zapoczątkowała tego typu walkę, tutaj bardziej ją doszlifowano. Nie znaczy jednak to, że stała się bardziej spłaszczona. Potrzeba jednak czasu, aby docenić to, co stworzyli twórcy, bo gra posiada wiele bardzo dobrych pomysłów. Zacznijmy od tego, że żegnamy się z kultowymi czarami. Pamiętacie Fire, Fira, Firaga? Nie ma tutaj tego typu elementów. Zapomnijcie o Phoenix Down
czy o eterze. Wszystko całkowicie przeprojektowano. Jako broń na bliski dystans używamy miecza, którym można czesać dość proste kombosy. Bardzo mocarnym ciosem jest dobicie leżących przeciwników, które to dobicie stanie się dla nas kluczowe w przypadku większych bitew z wieloma przeciwnikami. Na dalsze odległości strzelamy kulami, które mają dość mizerny efekt, ale tutaj można też użyć strzału naładowanego, który zabierze więcej energii. Clive z biegiem fabuły będzie miał dostęp do esencji ikonów, dzięki czemu uzyska dostęp do ciosów specjalnych przypisanych danemu ikonowi. Ale nie mówię tutaj o używaniu ich samych, bardziej to ciosy bazowane na siłach natury. Ciosy te nie potrzebują many, tylko chwili czasu na ponowne załadowanie. Każdy ikon posiada 4 ciosy specjalne plus umiejętność dodatkową. Na początku mamy tylko jednego ikona, ale potem pojawi się ich więcej, jednakże w każdej chwili możemy przypisać do postaci tylko 3 ikony, przy czym każdy może używać tylko 2 ciosów specjalnych, więc w sumie mamy 6 ciosów specjalnych plus 3 umiejętności dodatkowe. Te są unikalne dla danego ikona, na przykład jedna potrafi błyskawicznie przyciągać do siebie przeciwnika, a inna dodaje bardzo efektywny blok. Jednakże aby używać umiejętności dodatkowej czy ciosu, Clive musi mieć aktywnego danego ikona. Te pomiędzy 3 przełączamy triggerem. Clive ma też umiejętności obronne. To unik, który wykonany w odpowiednim momencie da możliwość kontry. Teraz przeciwnicy, jedynie ci więksi, posiadają dodatkowy żółty pasek oszołomienia. Jeśli zbijemy go w całości, mamy znane z innych części serii stagger, czyli oszołomienie, gdzie przeciwnik leży plackiem, a my walimy w niego ile fabryka dała. Każdy z ciosów specjalnych ma 2 statystyki. Albo zabiera energię życiową, albo bardziej wskaźnik oszołomienia. Dobrze jest dobrać odpowiednio ciosy tak, aby szybko wbić w przeciwnika oszołomienie i dopiero walić jakimiś potężnymi umiejętnościami typowo ofensywnymi. Chwilę wymaga, aby dostosować sobie ciosy specjalne i zestaw lubianych ikonów. Na początku wybór jest skromny, ale z czasem uzyskamy dostęp do kolejnych esencji. Wiele z nich posiada, zdawałoby się, umiejętności wszak niezbędne. Na przykład jeden z ikonów da nam blok, ale abyśmy mogli z niego skorzystać, ponownie musi ten ikon być aktywny. Szybko jednak wychodzi, że blok to potężna umiejętność defensywna, która sprawia, że nawet najmocniejsze potwory stają się łatwym do pokonania przeciwnikiem, ale to pokazuje, że każdy z ikonów ma przydatną umiejętność, z tym, że możemy korzystać w danej chwili tylko z 3. Nasz bohater nie podróżuje w samotności, zazwyczaj towarzyszy mu wilk plus ewentualnie dodatkowa jedna postać. W zasadzie poza wydawaniem prostych komend wilkowi typu atak czy szczucie, nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje z naszymi towarzyszami. Jednakże nie jest możliwe ich zabicie czy wyeliminowanie z walki. Nie ma Phoenix Down, więc nasi sojusznicy nigdy nie padną, a w walce radzą sobie w miarę okej, choć czasami uda im się kogoś ukatrupić, miałem wrażenie, że i tak lwią część musimy odwalać sami, a nie liczyć na towarzyszy. Walki są niezwykle dynamiczne, wymagające skilla w unikach, a z czasem wymagające skilla w blokowaniu. Są też niezwykle satysfakcjonujące, szczególnie gdy wbijemy oszołomienie i gorączkowo dobieramy ikony, aby wypuścić serię miażdżących ciosów. Pojedynki wymagają też, szczególnie przy potężnych przeciwnikach, sporej koncentracji i cierpliwości. Podejście na hura szybko kończy się klęską, trzeba uczyć się ciosów przeciwników i odpowiednio je kontrować. Dobierać moment, kiedy możemy wypuścić kilka srogich szlagów, a kiedy spasować i skupić się na defensywie. Choć model walki jest mocno slasherowy, podejście do walki w stylu God of War nie jest tutaj dobrym pomysłem. Wraz z progresem gry uzyskamy dostęp do nowych umiejętności, np. tryb szału, który znamy oczywiście ze slasherów. Wspomnę jeszcze o umiejętnościach ikonów, bo fajnie to przemyślano. Np. jeden z ikonów daje nam możliwość przewrócenia przeciwnika po zbiciu połowy paska oszołomienia. Taki przeciwnik pada dosłownie na parę sekund, a my możemy wyprowadzić kolejne ciosy, albo dalej zbijające oszołomienie, albo zadające obrażenia. Wbrew pozorom, system walki jest bardzo dobrze przemyślany i im dalej w grze, tym bardziej go docenimy, ale też przy okazji zaczynamy pracować tutaj nad idealnym zestawem ikonów, choć niemal zawsze będzie tak, że czegoś będzie nam brakowało. W zasadzie to, co pozostało, to używanie buteleczek odnawiających poziom energii życiowej lub używanie toników dających lepszą obronę czy mocniejszy atak. Gra wyzbyła się zarządzania antidotami, odpowiednimi napojami niwelującymi jakiś negatywny efekt, czy wspomniany wcześniej
później Ether, przez co walki są szybkie, bez przestojów, bardziej wpadające we wspomniane wcześniej slashery, ale ja to oceniam na duży plus. System walk w Final Fantasy musiał doczekać się zmian i stało się to przy okazji części 15 i 16 i wyszło w mojej opinii grze bardzo na dobre. Ale jak wspomniałem, ortodoksi mogą mieć zgoła inne zdanie, bo jest to wszak zaprzepaszczenie kilkudziesięcioletniej pięknej historii serii. Niemniej, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, bez podręcznych wysuwanych menu i odrywania wzroku od istotnego pojedynku. Przy takich szybkich akcjach, jakie serwuje nam 16, wszystko musi być płynne i bez przestojów. Owszem, można by było dodać aktywną pauzę albo spowolnienie czasu, ale jak dla mnie tylko zaburzałoby to dynamikę pojedynków, więc uznaję, że eksperyment się udał i podejrzewam, że kolejne części będą szły już tym torem wypracowanym przez 15 i 16. Czy tego chcemy, czy nie? Gra obok naprawdę długiej i rozbudowanej fabuły posiada trochę zadań pobocznych. Te nie są zbytnio wyszukane, choć zdarzają się wyjątki. Zazwyczaj wykonujemy jakieś zadania dla mieszkańców miast czy naszej kryjówki. Typowe wynieś, przynieś, pozamiataj. Od czasu do czasu są ciekawsze historie, ale w mojej opinii te zadania są przede wszystkim za bardzo przegadane i nie wnoszą zupełnie nic do historii, a jedynie pakują nam głowę zupełnie niepotrzebnymi informacjami. Choć jak mniemam, miały rozwijać świat i wiedzę o nim, ale robią to w bardzo nudny i przegadany sposób. Jednakże część z zadań rozbudowuje nasz ekwipunek, ulepsza napoje czy zwiększa kieszeń, także tylko dzięki wykonaniu zadań pobocznych wreszcie staniemy się posiadaczami najpotężniejszych mieczy w grze, także trzeba się przez nie przebić. Dobrą stroną jest to, że możemy trochę poekspić przy każdej misji, a exp przyda się pod koniec gry, gdzie w zasadzie ostatnie chaptery to parady całych tabunów przepotężnych bossów, więc dobrze mieć dopakowaną postać, aby potem nie płakać. No właśnie, exp. Gra ma bardzo uproszczone levelowanie postaci. W zasadzie wszystkie statystyki są podbijane automatycznie, bez naszej ingerencji. To nad czym możemy mieć kontrolę, to ulepszanie ciosów Eikonów, czyli tych ciosów specjalnych. Dobre jest to, że twórcy pozwolili resetować daną umiejętność albo od razu wszystkie. Ma to sens, bo z fabułą zyskujemy dostęp do potężniejszych ikonów, więc siłą rzeczy nie używamy już tych z początku gry, a exp nie wpada aż w takich ilościach, aby starczyło na wszystko, więc dobrze móc przerzucać doświadczenie w ciosy, których aktualnie używamy. Oczywiście nie zabrakło zbierania przedmiotów, które możemy albo sprzedać, albo przeznaczyć na stworzenie nowej broni czy elementów zbroi. Ta posłuży nam do nabicia danych statystyk, jak obrona, atak czy punkty zdrowia. Warto dodać, że najlepsze i najpotężniejsze elementy uzbrojenia zdobędziemy walcząc z wyjątkowo mocarnymi przeciwnikami z listy ogłoszeń. Sam crafting, który przeprowadzamy u Kowala, też został mocno uproszczony. Jak mamy odpowiednie składniki, tworzymy broń, którą będzie można jeszcze ewentualnie usprawnić. Rozwój oręża jest dość liniowy, znaczy coraz mocniejsze miecze będą pojawiały się z postępem w fabule czy zadaniami pobocznymi. Nie ma tutaj też zbyt dużo finezji w samych statystykach broni czy zbroi. Kolejna jest lepsza od poprzedniej, bo podnosi 2 statystyki, więc wymieniamy starą bronię na nową, a tą niepotrzebną sprzedajemy. I tak przez całą grę. Final Fantasy XVI oferuje też polowanie na unikalne stwory. Jest ich w sumie chyba 32 o różnych stopniach trudności. Mówię chyba, bo potem się może okazać, że to jeszcze i tak nie wszystkie. Niektóre to wyjątkowo wredne indywidua, które sprawdzą naszą umiejętność w walce dość brutalnie. Za pokonanie wyjątkowo potężnych istot zyskamy bardzo rzadkie surowce. Szkoda, że walka z nimi w zasadzie niczym się nie różni od walk z innymi bossami podczas fabuły. To po prostu przedłużenie rozgrywki z wrzuceniem tych samych bossów w innym akcencie kolorystycznym i wielkim paskiem zdrowia. Jednakże nagrody za ich pokonanie są tego warte. Warto wspomnieć jeszcze o czymś takim jak renoma. Po wykonaniu misji pobocznych zyskujemy jej kolejne punkty. Jeśli zdobędziemy ich odpowiednią ilość, dostaniemy nagrody. Te, no cóż, nie są zbyt warte uwagi, bo raczej to głównie talizmany, które dadzą nam jakiś dodatkowy boost. Może to być skrócenie czasu ładowania jakiegoś ciosu, czy
zwiększenie doświadczenia za pokonane istoty. Talizmanów możemy mieć 3 i dla mnie ogólnie poza tymi, które zwiększają atak, obronę lub punkty doświadczenia, reszta wydawała mi się mocno zbędna. Wchodząc do menu mamy mapę, która pozwala szybko przemieszczać się pomiędzy odpowiednimi checkpointami na mapie, o ile wcześniej oczywiście odblokujemy. Z czasem dostaniemy też Chocobossa, który pozwoli dość szybko dostać się do dalszych miejsc. Podróże oczywiście obfitują w pojedynki, ale używając Chocobossa można ich unikać. Na mapach znajdziemy też surowce, które szybko zlokalizujemy dzięki niebieskiemu znacznikowi oraz skrzynki, w których znajdziemy różne rzeczy. Ogólnie zbieractwo jest dość marnie rozwinięte i w dalszej części gry, w zasadzie poza leczniczymi buteleczkami, niewiele jest tu przydatnych rzeczy, bo głównie no to jednak śmieci. No dobrze, ale jak sprawa wygląda z tymi ikonami? Nie możemy ich przywoływać w dowolnym momencie. Twórcy wyszli w mojej opinii ze słusznego założenia, że aby walka nimi nam nie spowszedniała, pojawiają się one tylko w danych momentach fabularnych. Każda walka potężnych istot to uczta dla oczu i czegoś takiego jeszcze w grach nie było. Epickość tych pojedynków wbija w fotel, choć czasami ciężko ogarnąć, na co w ogóle patrzymy. Rozbłyski, ognie, wszystko to zlewa się w kolorową masę atakującą nas z telewizora. Pojedynki ikonów to najbardziej epicka rzecz, jaką w grach widziałem. Zdarzy nam się oczywiście sterować ikonem, tocząc normalną walkę, ale będą głównie to elementy Quick Time Event i jeśli uda nam się nacisnąć w odpowiednim momencie odpowiedni przycisk, a wierzcie mi, że trzeba się bardzo starać, aby to się nie udało, mamy wtedy filmowy atak albo filmowy unik, czyli świetnie wyreżyserowaną animację potężnego ataku. Przy czym te animacje są unikalne. Ani jedna się nie powtórzy. Wszystko to wygląda absolutnie fantastycznie i czuć niesamowitą moc walczących ze sobą potężnych istot. Wspomnę jeszcze o ciekawie zrobionej encyklopedii świata gry. Tą aktualizujemy odwiedzając w bazie Brodatego Dziada. Wszystkie postacie, jakie napotkamy, czy ważniejsze osoby zostaną wrzucone do encyklopedii i będziemy mogli sobie poszerzyć o nich wiedzę albo przypomnieć, kto kim jest. Obok owego dziada mamy jeszcze jedną fajną rzecz. Kółko zależności postaci. Możemy zobaczyć, kto jest kim i jak na przestrzeni lat zmieniały się ich wzajemne stosunki. Ale też i posłuchać o aktualnej sytuacji politycznej w świecie. Przez co jeszcze bardziej mamy tutaj zbliżenie do Gry o Tron. Niemniej to fajne motywy, które poszerzają wiedzę o świecie i nie pozwalają się zgubić w gąszczu informacji, postaci i wydarzeń. Na pewno gra nie należy do krótkich. Mnie ukończenie jej zajęło 55 godzin z wykonaniem niemal wszystkich questów pobocznych i prawie wszystkich wyzwań z tablicy ogłoszeń. Wbrew pozorom pokonanie opcjonalnych bossów miało sens, co zrozumiałem pod koniec gry, gdzie potrzeba naprawdę potężną postać i całkowite ogarnianie systemu walki i umiejętności ikonów, aby sobie tam poradzić, bo choć z początku gra, jak wspomniałem, wydaje się dość prosta i przyjemna, pod koniec potrafi wystawić nasze umiejętności na dość ciężką próbę. Oprawa Final Fantasy XVI to mocarny element gry. Cutscenki są na tyle dobre, że jak czasami przełączają się na prerenderowane filmy, ciężko to wychwycić. Doszliśmy do momentu, gdzie generowane przez konsolę filmy są tak samo dobre jak rendery. Również lokacje wypadły bardzo ładnie. Pamiętajmy, że to otwarte mapy, więc niektóre mogą świecić pustkami jak pustynia, no ale z drugiej strony czego tu oczekiwać? Ale na przykład las wygląda wyśmienicie. O walkach ikonów wspomniałem, to najjaśniejszy punkt gry, o którym trudno zapomnieć. Również przeciwnicy prezentują się całkiem w porządku, jednak jest tutaj ich duży recykling. Choć odhacza się większość znanych istot z poprzednich części, to i tak mam wrażenie, że jest ich trochę jakby mniej. Dostajemy za to więcej wariacji danego przeciwnika, tylko w innym kolorze. Na przykład taki pająk ma chyba z 6-7 różnych wersji i każda nazywa się inaczej. Nie za dobrze natomiast wypadły NPC-ki, szczególnie w misjach pobocznych. Widać, że twórcy podmieniają modele na te mniej animowane i z mniejszą ilością detali. Rozmowy wypadają dość drewniano, tak samo jak animacja. A już animacja podawania czegoś ręką to już coś, przy czym śmiechłem nieraz. Jak zrobić, aby się nie narobić? Ogólnie podczas cutscenek miałem mocne flashbacki z Yakuzy, gdzie bardzo podobnie te elementy zaprojektowano.
Gra posiada też po raz pierwszy w historii pełne spolszczenie kinowe i chwała jej za to. Tekstu jest bardzo dużo. Fajnym pomysłem jest to, że w każdej chwili, na przykład przy cutscence, możemy zatrzymać grę i odpalić sobie informacje o tym, jakie postacie widzimy, czy w jakich miejscach dana cutscenka się dzieje. Nie jest to cała encyklopedia w danej chwili, ale coś w rodzaju X-Raya z Amazon Prime, także łatwo można odnaleźć się w historii i przypomnieć, kto jest kim. Niemniej wszystkie informacje, czy to z encyklopedii, czy z koła zależności postaci, są potężną kopalnią wiedzy o świecie, a wszystko to w naszym rodzimym języku. Aż przyjemnie się to wszystko czyta. Ukończenie Final Fantasy XVI było dla mnie czystą przyjemnością. Oczywiście jestem świadom, jak bardzo odchodzi seria od korzeni, ale oceniam to jednak na duży plus. 16 jest powiewem świeżości, ale jednocześnie pewnie trudnym orzechem do zgryzienia dla zatwardziałych fanów serii. Brakuje tutaj kombinowania, cudowania z materiami, jak to było kiedyś w 7. Wszystko jest bardziej przystępne i szybkie. Nie chodzi o samą walkę, bo o tym też nie brakuje dynamiki, ale nie ma zamulania przy ekwipunku czy dostosowywaniu czegokolwiek. Proste i przyjemne. Wspomniałem o samej walce, już czytałem komentarze, że wielu graczy chce się zapoznać z 16 i będzie to ich pierwszy raz, bo zainteresował właśnie ich model walki oparty na mechanikach slasherowych. I tak, to jest kolejny element, który został fajnie wprowadzony. Pojedynki są naprawdę szybkie, jeśli ogarniamy już wszystkie elementy walki, to zaczyna być to przyjemnym, morderczym tańcem wśród ferii rozbłysków, wybuchów i kolorowych światełek. To, nad czym należy w mojej opinii popracować, to zadania poboczne. Większość to sztampa i nuda w opór, a słuchanie niekończących się wywodów jakiegoś randomowego wieśniaka, którego nigdy więcej nie zobaczysz, miejscami doprowadzało mnie do szału. Ale to jeden z niewielu elementów, który mi nie podszedł. Cała reszta została skrojona na miarę dzisiejszych czasów. Szybka, niesamowicie epicka, ładna i przystępna. PlayStation 5 doczekało się kolejnego mocarnego, choć czasowego ekskluzywa w swojej bibliotece. Square Enix nie zawiódł i ponownie pokazał, że jeśli chodzi o Final Fantasy, to nie ma tutaj miejsca na potknięcia. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.